Witam. 4 kwiecień 2025 rok i jadę tramwajem. Chcę dojechać do tak zwanego Przesiadkowa albo tam stacji jednorożców, różnie to nazywają w Łodzi, ale w sumie właściwie tutaj zaraz otworzę. Udało się pani wsiąść. No nieważne. Najważniejsze to, że jadę do konkretnie po lek homeopatyczny, bo potrzebuję, a jednocześnie, no co tu ukrywać, bardzo ciekawy ten 2 kwiecień, o którym w sumie właściwie mówiłem tutaj, że te wszystkie wyjaśnienia, które są astrologiczne i ja pokażę to na kosmogramie, ale jeszcze troszeczkę, dlatego że no, jestem w podróży i tutaj nie chciałem tracić czasu, a też zwrócić uwagę Państwa na sytuacje, jakie są w kosmosie. Jak kosmos, jak planety odbierają właśnie tutaj tą sytuację i przyglądając się Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi i jednocześnie 2 kwietniowi, dosyć interesująco to wygląda i w rzeczywistości interesująco ze względu na to, że Stany Zjednoczone... Mam telefon. A nie będę mógł odebrać, bo jak odbiorę, to będę gadał, a w tym szumie, słyszycie zresztą, ten szum jest niesamowicie. Teraz tak, jeżeli patrzymy na to, na kosmogram, to zaraz Wam pokażę coś, co jest niesamowite dla mnie. O, zaraz. Tramwaj. Tutaj następuje rozbiórka takiego, tutaj jest właśnie kościół jezuitów, który bardzo lubię. Kiedyś był ewangelicki, dzisiaj jest katolicki, został odkupiony niedawno, ale tutaj, zobaczcie, jest rozbiórka, ale ten wieżowiec granatowy, który jest tutaj, jest niesamowity, po prostu niesamowity. Ja zawsze podziwiam tutaj, o, zaraz, jak to wygląda, to zaraz zobaczymy dalej. Akurat nie widać, ale daje on naprawdę bardzo ładną architekturę tutaj. Chciałem zupełnie co innego pokazać, no ale trudno, tak się stało, że zupełnie będziemy o czym innym. Za chwilę przejedziemy ulicę Sienkiewicza. Dokładnie jesteśmy na Piłsudskiego i jedziemy tramwajem, którego nie lubię. Nie lubię tego tramwaju. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wspinać się po nim. Słuchajcie, wszystko w porządku, ale wolę jednak te niskopodłogowe, a nie te stosować alpejskie jakieś wchodzenia, łapania się. Ja już przeżyłem to w tak zwanych trumnach. Łodzianie pamiętają te trumny. Takie tramwaje bardzo dawne i one miały 4 albo nawet 3 schodki czy 4 schodki. Trzeba było się wspiąć, rączki, to wszystko było. Kolej też taka straszny ten szum jest. Nie do okiełznania. Ale miejmy nadzieję, że zaraz ruszy. I ja się przesiądę w Przesiadkowie na obojętnie jaki tramwaj, bo akurat
dopiero przy Legionów chyba zmienia, czyli musi przyjechać najpierw Aleja Kościuszki, potem Zachodnią i dopiero w Legionów skręca pierwszy tramwaj. Kiedyś w Zieloną skręcał, ale to było bardzo dawno, dwójka tak jeździła. To były czasy, oj, chyba nawet łodzianie nie pamiętają, którzy już są dorośli, bo młodzież na pewno już nie pamięta. Znowuż tam coś się dzieje w telefonie. Stało się to miejsce takie bardzo reprezentacyjne. No i okej. Teraz sobie przejdziemy tutaj i będziemy przesiadać się. Ja chyba na chwilę wyłączę kamerę, bo robię sensację, a to nie jest zbyt logiczne. No cóż, tak się też dzieje. Tutaj jest takie miejsce niezbyt miłe. O, zobaczcie, to jest to przesiadkowo. Właśnie tutaj Wam zaraz pokażę. No właśnie tak dziwnie kamera reaguje na moje tutaj rozkazy. No trudno. Ile mamy? Mamy sporo czasu, także na razie trzymajcie się. Za chwilę dalsze historie. No i jedziemy tramwajem. Jedziemy zaledwie chyba 3 przystanki albo 4, bo teraz mamy ulicę Zamenhofa. Za chwilę będziemy wysiadać. Także tutaj macie tutaj z tyłu. Kiedyś było liceum, zaraz pokażę, było kiedyś liceum. Chyba 12, jeżeli się nie mylę, a teraz jest sąd. Nie wiem po co te sądy, bo przecież tych budynków jest mnóstwo. Widocznie opieszałość i nieumiejętność. Teraz pokażę. Przepiękny budynek. Ja jestem ciekaw, co było przed wojną. Zresztą tutaj kiedyś muszę zwrócić uwagę na... O, to jest właśnie ten budynek. Jest ul i po 3 pszczoły z każdej strony. Jakieś znaki związane z masonerią i na pewno z masonerią, dlatego że Łódź jest przepełniona takimi masońskimi sytuacjami. Zresztą tutaj kiedyś była loża masońska, ja kiedyś Wam pokażę, ale to jeszcze troszeczkę, bo to jest bardzo interesujący punkt. Zaraz my tutaj będziemy wysiadać, czy będziemy wysiadać troszeczkę dalej? Będziemy troszeczkę dalej wysiadać. Jesteśmy na ulicy Andrzeja Struga oczywiście. My mówimy na to Andrzeja, a nie mówimy Struga. Nikt nie wie, że to jest Strug. Jak się zapyta czy łodzianina, gdzie jest ulica Struga, to się zastanawia, gdzie to jest. Ale Andrzeja wie dokładnie, gdzie jest. To jest takie dosyć charakterystyczne w Łodzi, że niektóre ulice mają swoje nazwy. To ze względu na to, że był taki moment zmiany nazw ulic. To było po okupacji i te ulice miały zupełnie inne. I w czasie okupacji też miały. Ta ulica tutaj to była chyba Adolf Hitler Straße, ta tutaj, ale nie jestem pewien, czy na pewno
Ja z taką ulicą się spotkałem, słuchajcie, w oblasti kaliningradzkiej. Na główny rynek mówiono, że to jest właśnie Adolf Hitler plac. No, dla mnie było to troszeczkę zastanawiające, że Rosjanie pamiętają jako wojska kaliningradzka ze względu na to, że to są pieniądze po prostu. Bo teraz wam pokażę fabrykę. Tutaj dosyć interesująca fabryczka. Kiedyś tu był taki pałacek i jeszcze pozostałość komin taki typowo łódzki, a tych kominów było tysiące. Słuchajcie, bez przesady, ale jak się przez okno wyglądało albo z dachu, to komin przy kominie. Dosłownie, to było po prostu niewiarygodne. Wszystkie te kominy dymiły. Tutaj restauracja Spatif, dosyć słynna dla artystów plastyków, ale wyłącznie tylko filmowych. Teraz będziemy wysiadać, wyskoczymy i przebiegniemy. To też dosyć ciekawe miejsca. No właśnie, jak zawsze ktoś zapomina. Ja zapomniałem, mogłem tutaj wejść. To jest, już jesteśmy na Alei Kościuszki i w takim miejscu, gdzie bank po jednej, po drugiej stronie. Ten bank tutaj jest zupełnie jakiś wyrzucony. Właśnie, niepotrzebnie przecisnąłem. To właśnie ten budynek. Przepiękny bank, ale jakoś tak zrobiony po macoszemu. O. Ci ludzie. Ci ludzie chodzą jak chcą tutaj, ale to chyba tylko ze względu na zagadnienia alkoholowe. Oczywiście, że tak. Nie chcę wam pokazywać tych ludzi, bo po prostu przykro, ale tak jest. Teraz zwróćcie uwagę, przepiękny jest ten bank. To jest ten budynek. Tam w dali macie też bank i on czynny jest, ale ten tutaj jest przepiękny. No i Łódź się cały czas buduje. Byśmy pomyśleli, skąd te tereny? Nie, tereny nie są wolne. To kiedyś były jakieś tam ruderki, kamieniczki. Te kamieniczki były czasami jednopiętrowe, czasami bardzo opuszczone. Zresztą te domy, słuchajcie, przed wojną i za czasów jeszcze carskich, kiedy została oddana Łódź, to większość domów to były robione tylko wyłącznie na 20 lat. Taki był plan budowy tych domów. Po 20 latach miały być zburzone, a my dzisiaj zrobimy z nich ach i och. Te domy nie mają fundamentu, znaczy mają fundamenty, ale ławowe. I w dodatku ławowe to jest po prostu, powiedzmy, że na piachu położone, kilkanaście tam kamieni zalane jakimś wapnem, no i w ten sposób mamy fundament. Początkowo były mury bardzo grube, jeżeli chodziło o mieszkalne, nawet potrafiły mieć do 2 metrów te piwniczne, a jeżeli chodzi o, tutaj też mamy przepiękną kamieniczkę, zaraz wam pokażę, o tam daleko. Kiedyś wejdziemy do niej, po jednej stronie jest przedszkole, a po drugiej stronie jest chyba muzeum, jeżeli się nie mylę, a ja wchodzę tutaj do tej apteki. Także trzymajcie się. Tak, już wyszedłem z apteki kosmicznie szybko. A dlaczego? Zaraz wam powiem. Lek homeopatyczny, który jest na receptę. Dziwne, bo z homeopatią się walczy, a jednak homeopatia wchodzi w zakres
no profilaktyki, nie wiem jak to nazwać, bo jeżeli lek jest wypisywany przez lekarza i na receptę, czyli on jest w tym rejestrze, że się przyjęło taki lek, no więc chyba homeopatia ma jakieś działanie. No, to jest zaprzeczenie zaprzeczenia w zaprzeczeniu. Po prostu nie do wiary. Tak byłem zdziwiony, że pani magister no, nie chciała ze mną dyskutować, no bo nie ma co, jest w pracy, ale w sumie chętnie bym o tym porozmawiał z fachowcami, jak to jest, kiedy homeopatia jest traktowana jak kula u nogi albo coś zupełnie bzdurnego, a tutaj się okazuje, że na receptę i trzeba ten lek, dlatego że on jest, likwiduje bakterie. No, dosyć dobre. Nie chcę podawać nazwy, no bo ale jak potrzebujecie, to zadzwońcie, podam wam nazwę, a z kolei no i tak będziecie się musieli udać do jakiegoś lekarza i lekarz wam wypisze, jak będzie mógł, bo podejrzewam, że nie każdy lekarz będzie mógł wypisać homeopatyczny lek albo będzie się wstydził, że używa homeopatii. Słuchajcie, fantazja. Ja tutaj chyba mogę sobie przejść. O, teraz wam pokażę ten budynek taki pełny. O, tutaj jest ten bank. Nie wiem, czy się nagrał, czy się nie nagrał. Zaraz stanę i zobaczę tutaj. Muszę przyjrzeć się, jak to wygląda tutaj. Dobra. Okej, można przejść. Świetnie. Ja sprawdzę, czy w ogóle jest to nagranie. Uważam, że jest to jeden z najładniejszych fragmentów miasta Łodzi tutaj. Co prawda tutaj, ale ten kantor, zaraz podejdziemy tam sobie, ten kantor świetnie wygląda i o dobrze, przejdziemy sobie tak. O, tutaj ten kantor świetnie wygląda, trzeba przyznać, że obłęd ze względu na to, że taka stara zabudowa łódzka, takich domów było tysiące, tych tkaczy, cała Łódź była właśnie w tych tkackich budynkach i takie perełki została. Zobaczcie naprzeciwko, jak przepięknie wygląda ten budynek. Niesamowity jest. No i tutaj taki prawie rezydencja albo pałacyk. Dobrze, na chwileczkę zostawiam was. No tak, udało się, wsiadamy do tramwaju, jedziemy tramwajem. O, jest świetnie. Stanę tutaj i będziemy, ale tutaj bardziej mnie interesuje jednak Łódź. Zobaczcie, jak wygląda. Tramwaj chyba ruszy. Miejmy nadzieję. No, ktoś jeszcze wsiada. Obróciło się niepotrzebnie. Akurat przejeżdżamy około tego banku. Dawny uniwersytet, kiedyś paszportownia. Tutaj pracowali smutni panowie. Spatif. No i właśnie też taki budyneczek typowo łódzki. No i ten z daleka, ten co jest najmodniejszy w Łodzi. Taki nieciekawa architektura, bo dom zbudowany w trójkącie. Nie wiem, jak on tam wygląda w rzeczywistości mieszkania, ale chyba raczej bzdurka. A tutaj to, co widzicie, to bank. Nie pamiętam, czego to była fabryka, ale tutaj fabryka się kiedyś była. Dom mieszkalny i tu PZU. Wspaniały budynek. Bardzo dziwnie. Tutaj jest chyba elektrownia, że się nie mylę. A tutaj nie pamiętam, co to było. Izba Skarbowa. No i właśnie ten sąd, który mnie najbardziej dziwi, że zajął
jedną z najpiękniejszych auli, bo tutaj na górze, tu jest, dobrze? Nie jestem pewien, czy dobrze pokazałem. Jest aula. Byłem tam, ale kupę lat temu. Słuchajcie, przepiękna sala. Kiedyś była, przez pewien moment to była sala gimnastyczna. Tutaj LOK był kiedyś, a teraz KS, Gwardia, nie wiem co, tu przedszkole. No właśnie tutaj, tutaj jest Izba Skarbowa. Tutaj urząd skarbowy. A tutaj to się dziwi. A tam w tym czarnym budyneczku takim cofniętym jeden z rosyjskich powiedzmy, że lekarzy. Nie to, że go nie lubię, ale słuchajcie, ja mam pewną awersję do niesprawdzonych tytułów. To jest raz, a nawet jeżeli mają te tytuły, to dlaczego wyjechali? Druga sprawa, że jeżeli on wyjechał, no to w takim razie dlaczego nie filiował się, tylko przyjechał do Polski? No i ja wiem, że niektórzy uważają, że w tym momencie ja jestem dosyć okrutny, ale jakoś tak po Kaszpirowskim mam pewne obiekcje. Adina 2, a Polska śpi. I nie przeszła żadna poważniejsza reforma. Tutaj długo się stoi, nie wiadomo po co i na co. Bardzo dziwnie się zachowanie jest. Przepraszam. Także to się takie tutaj, ale tak jest. No co zrobić? Musimy poczekać i musimy sobie porozmawiać. No jak ja lubię czekać. Słuchajcie, to jest najgorsze, co jest, że miało być to synchronizowane, miała być tutaj właśnie trasa WZ, tak to nazywamy, i to miało być skomputeryzowane, naprawdę bardzo dobrze. No ale jak zawsze w Łodzi ktoś musi łapę położyć na pieniążkach, ktoś gdzieś coś i zawsze były ze światłami kłopot. Ja kiedyś wam pokazywałem takie budki wiszące na budynkach, gdzie policjanci siedzieli i kierowali ruchem na zasadzie no, po prostu przełączania światła. No dzisiaj to trudno uruchomić, ale przy większym bezrobociu albo przy większych sytuacjach, to jest ale jako ścieżki, tam dalej też jest, wyobraźcie sobie, sąd. Zajął dawny komitet partii. Słuchajcie, ogromny, po prostu niewiarygodnie duży, ogromna ilość pokoi. To wszystko. Mówię wam, że sądownictwo w Łodzi ma chyba najbardziej zbiór. Największa ilość budynków, nie wiem po co. Bo wystarczyłby jeden porządny sąd i kilka sal. Ja uważam, że niektóre, a w dodatku jeżeli teraz powstaje jeszcze ten sąd, czyli taki internetowy, który też potrafi wskazać i nawet nie wiadomo o co tutaj chodzi, bo widziałem takie orzecznictwo. No więc w tym momencie no, byłem troszeczkę zaskoczony, że coś takiego w ogóle jest, no, ale okazuje się, że tak jest i to no, takie dosyć nieprzyjemne te sytuacje finansowe dla tej osoby, bo to nie była duża suma, no, ale w gruncie rzeczy nawet obrony nie ma albo jakiegoś stwierdzenia, bo ja miałem taką sytuację osobiście z kupnem przez internet maszynki do golenia. Jakaś firma szwajcarska pokazała, że można kupić, no więc kupiłem maszynkę, a potem przyszło do mnie jakieś takie wezwanie o to, o tamto, o coś. I wreszcie wyjaśniłem to, o co chodzi, ale słuchajcie, wiem o tym, bo właśnie kontaktowałem się z moim
kolegą. I on mi opowiadał, że mówi, jego znajomy miał taką propozycję, a ja wysiadam do drugiej apteki, którą mamy, słuchajcie, właśnie naprzeciw. I tam się udaje. I znowuż muszę zakończyć tą rozmowę. Witam, ale już w parku i na temat tego 2 kwietnia. 2 kwiecień. Tak wygląda kosmogram, który mnie bardzo intryguje. To Stany Zjednoczone i na zewnątrz kosmogram Donalda Trumpa. 2 kwiecień, czyli to, co jest najważniejsze w Stanach Zjednoczonych i dla Stanów Zjednoczonych, ale także nas interesuje jako Europejczyków i jako Polaków, ponieważ to, jak się zachowają Stany Zjednoczone wobec świata, wobec Iranu, wobec swojej kultury, a przede wszystkim tym, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Donald Trump i Stany Zjednoczone w wektorze tak wyglądają. Proszę się dokładnie przyjrzeć, ze względu na to, że najbardziej mnie interesuje jedna rzecz, którą zaraz pokażę, ponieważ to jest dla mnie klucz tej mojej sytuacji. To jest kontakt pomiędzy wektorem Stanów Zjednoczonych w środku, a tranzytem na 2 kwietnia 2025. Widzą Państwo ten ascendent cudownie przechodzący tutaj. Ten kosmogram jest rewelacyjny. To trzeba przyznać, że ten kosmogram ma w sobie coś, co zazdroszczę każdemu, kto jest prezydentem. Obsadzenie osiowe. Donald Trump jest znajdę tylko kosmogram. Jest bliźniakiem. Stany Zjednoczone mają Słońce w raku. Więc wiemy, że w 12 domu. W 12 sektorze wiemy, że Donald Trump w tym momencie może zrobić coś, co będzie właściwie niekonwencjonalne albo nawet nieprzyjemne dla Stanów Zjednoczonych. Ale też trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, historię, która jest najważniejsza, że kończy się epoka ryb, a rozpoczyna epoka wodnika. I też z tego też można skorzystać, dlatego że Donald Trump jest bliźniakiem, po drugiej stronie ma strzelca i progresywnie już wszedł w lwa, chyba, a raczej na pewno, i jest naprzeciwko wodnika. Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że trzeba brać pod uwagę, że Stany Zjednoczone i Księżyc Stanów Zjednoczonych jest w trygonie do Słońca prezydenta Trumpa. To znaczy, że to społeczeństwo go kocha. I wszystko zrobi, żeby było jak najlepiej dla Stanów Zjednoczonych. I o to walczy. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia, jest ofiarą, ponieważ jeżeli jest Słońce rakiem Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump jest bliźniakiem, więc jest 12 sektorem, czyli ofiarą. Teraz trzeba by się mocno zastanowić, czy jest ofiarą, czy też nie. Oczywiście, że jest. Ale co to oznacza? To, że poświęcił się dla Stanów Zjednoczonych. Czy wiemy o tym? Czy możemy taką sytuację obrać za pewnik?
Jeżeli przyjrzymy się Chrystusowi, Chrystus był rybą. Od Niego się rozpoczęła ta nowa epoka. Epoka ryb. W tej chwili jest wodnik. Epoka wodnika, która dopiero pojawi się. Ale jest koniec tej epoki ryb. I Donald Trump jest też w tym momencie, kiedy właśnie jego słońce jest też w tym rybim charakterze dla raka. Interesujące bardzo. W dodatku Donald Trump ma duadę ryb, więc jest skazany na pomoc innym, dawanie z siebie tego wszystkiego, co jest najpiękniejsze. Radość innym, życia, wskazywanie kierunków, wskazywanie tego wszystkiego. Może to wygląda głupio, ale jednak tak jest. Księżyc ma w Strzelcu i w duadzie Lwa. Dlatego też prowadził ten show i dlatego też wskazywał: odpadasz, wypadasz z gry. I dzisiaj robi to samo. Czy jest to nam po drodze? Kiedy indziej, bo nie ma sensu tak rozmawiać. Ale trzeba brać pod uwagę jeszcze jedno, że ten wektor, który tutaj się pokazuje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Donaldem Trumpem, to Słońce jest oczywiście w raku i w duadzie Lwa. Kiedy Stanów Zjednoczonych Słońce jest w raku, ale w duadzie Strzelca. Co oznacza, że rak i lew, czyli społeczeństwo jest najważniejsze. Czy tak się czują Amerykanie? W 70% tak. Nie rozmawiałem z żadnym Amerykaninem na ten temat, ale nie muszę. Dlatego, że widzę, co się dzieje i widzę, co na YouTubie jest pokazywane, a najważniejszą osobą dla mnie w tej chwili jest oczywiście Agnieszka z YouTube'a, która komentuje i stwierdza fakty bardzo sucho, bardzo realistycznie i też dobitnie to, co się dzieje. Wiecie, o kogo chodzi? Taka ciemna dziewczyna, która opowiada z taką przygrywką muzyczną, czego ja jeszcze nie posiadam, ale YouTube jest przede mną i czy będę to robił? Będę inaczej to robił, dlatego że w tej chwili chcę przyzwyczaić Państwa do pewnej narracji mojej, która jest interpretacją do przodu, chociaż jeszcze nie robię tej tak dokładnie, ze względu na to, że trzeba mieć większy optymizm w sobie, a jeszcze tym bardziej nauczyć się tego działania, które nazywamy, że przegrywamy czasami z kosmogramem, bo nie jesteśmy maszynami. Ale jednak interpretacja do przodu, czyli prelekcja, diagnoza sytuacji, która dopiero będzie, jest bardzo interesująca. Ale interesujące jest to, że ascendent wypada w wadze. A kiedy jest w wadze ascendent, lepiej nie zaczynać z tą osobą i nie zaczynać ze Stanami Zjednoczonymi, co omawiałem kiedyś przy Władimirze Putinie. To było bardzo dawno, ale ci, którzy są, wiedzą, jak opowiadałem o Władimirze Putinie i jak opowiadam w tej chwili o Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Donalda Trumpa, bo to jest właśnie ten kosmogram, a nie inny wektor pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Donaldem Trumpem. Inaczej nie rozegramy tego, bo musimy brać pod uwagę, że Stany Zjednoczone to senatorowie, to społeczeństwo, to kongres i walka z tym kongresem właśnie tutaj mieści się. I tutaj się mieści to wszystko, co nazywamy wektorem. Po prostu. I dlatego też ten wektor, który jest, i on właśnie tak wygląda, który już pokazywałem,
I zwróćcie uwagę, jak genialnie są ustawiane osie, jak genialnie jest ustawiany ascendent na godzinę 12. I tutaj jest właśnie niedaleko Mars. Przyjrzyjcie się. Co oznacza co? 2 kwiecień. Wspaniała historia Stanów Zjednoczonych, wspaniała odpowiedzialność, wspaniałe to, że ktoś zaznaczył datę i od tego momentu rozpoczyna się tak jak spłonęły te 2 wieżowce w Nowym Jorku, tak tutaj jest 2 kwiecień, Dzień Wolności. Czy jest Dniem Wolności? Jeżeli bierzemy ten moment na ascendent raka, czyli na górze mamy wagę. Jeżeli mamy wagę na górze, to coś więcej potrzeba. Chyba że ktoś ma inne poglądy, a takie osoby zdarzają się, ale niech się zastanowią najpierw nad umiejętnością interpretacji kosmogramu, a potem niech rozpoczną pyszczenie. Tak jak mówił kiedyś profesor Leszek Weres, którego słowa nie używam, ale w tym momencie muszę. Najłatwiej jest pyszczeć, ale najtrudniej jest zinterpretować i powiedzieć sobie, kto ma rację. Czy my, czyli tutaj ten kosmogram, czy też ci, którzy opowiadają. A trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że państwo, które ma broń nuklearną, chce rządzić. Czym rządzić? Iran? Przecież opowiadałem Państwu o kynologii, o Reza Pahlavi i o wspaniałym państwie, o najstarszej dynastii na świecie. Dzisiaj ta dynastia oczywiście, że jest, ale już nie rządzi tym państwem. To Freddie Mercury i jego ojciec. Dzisiaj już jego ojciec mieszka w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy jeszcze żyje, ale o tym trzeba pamiętać. Więc nie niszczmy tego, co było. Budujmy to, co nowe przed nami, ale w oparciu o to, co jest podstawą. I nie róbmy tego pochopnie. Dziękuję bardzo Donaldowi Trumpowi, że tak postępuje, a nie inaczej. Bo w gruncie rzeczy ma rację. Ma rację i tutaj, mimo to, że możemy mieć pewne obiekcje, ale trzeba przemyśleć jedną rzecz. Prawo wolności, prawo niepodległości. I czy na pewno jest w tym miejscu, czy gdzieś? Bo jak na razie mamy tylko wyłącznie kłopoty. My, ale z sobą. I tutaj, w tej przestrzeni, ale to kiedy indziej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia, a ja odchodzę gdzieś w dal. Ten film jest podzielony właśnie na kilka części. Może dlatego, żeby było ciekawiej, a może tylko dlatego, żeby było bardziej interesująco. Spotykamy się o 21:00, tak jak codziennie. Przynajmniej staram się, bo wczoraj, no cóż, spóźniłem się, a dzisiaj nie wiem, czy z tym filmem się uda. Podejrzewam, że będzie o 22:00 albo o 23:00, a może jeszcze później, a może jutro nawet. A dzisiaj 4 kwietnia 2025 rok i omawiamy 2 kwietnia. Prawdziwa wolność. Czuję się. Jest wiosna. Piękny dzisiaj dzień. A dzisiaj jest 4 kwiecień. Czy można coś powiedzieć piękniejszego? Zostawiam Was. Idę. Gdzie? Tam. A dlaczego tam? Bo tam jest wolność. Do zobaczenia i z Bogiem.